W panteonie władców, którzy ukształtowali świat, są tacy, których dziedzictwo wyryto w kamieniu i tacy, których próbowano z kamienia wymazać. Przenosimy się do serca starożytnego świata. Do imperium tak potężnego, że jego władcy nie byli ludźmi, byli bogami na ziemi. Egipt, potęga XVIII dynastii, epoka nowego państwa, niemal 1500 lat przed naszą erą. Czas faraonów. Przez 3000 lat historii Egiptu tron był domeną mężczyzn. Faraon był ziemskim wcieleniem boga Horusa, potężnym bykiem, synem Era. Jego siła, jego męskość gwarantowała Maat, kosmiczny porządek, harmonię i sprawiedliwość wszechświata. Kobieta na tym tronie była nie do pomyślenia. Była zaprzeczeniem porządku, była chaosem. A jednak stało się to. Nie była to królowa regentka, rządząca w cieniu w imieniu syna. Nie była to wpływowa żona, która sterowała mężem. Była to kobieta, która sięgnęła po pełnię władzy. Kobieta, która odrzuciła swoją publiczną płeć, przywdziała rytualną, sztuczną brodę, męski kilt szendyt i podwójną koronę górnego i dolnego Egiptu. Kobieta, która kazała nazywać się królem, faraonem. Jej imię brzmiało Hatszepsut, rządziła przez ponad 2 dekady, w czasach absolutnego szczytu egipskiego bogactwa i wpływów. Jej panowanie nie było naznaczone wielkimi wojnami, lecz spektakularnym handlem, niewyobrażalnym bogactwem i jednym z najwspanialszych, najbardziej zuchwałych cudów architektonicznych, jakie widział starożytny świat, a potem zniknęła. Wkrótce po jej śmierci jej następca rozpoczął systematyczną, bezwzględną kampanię niszczenia. Jej imię skuwano dłutami z murów świątyń. Jej posągi rozbijano rytualnie na 1000 kawałków i grzebano w pustynnym piasku. Jej twarz wymazywano z reliefów. Przez tysiąclecia oficjalna historia Egiptu udawała, że nigdy nie istniała. Kim była ta niezwykła kobieta? Jak udało jej się sięgnąć po władzę absolutną wbrew religii, tradycji i samemu porządkowi wszechświata? I dlaczego tak bardzo starano się wymazać ją z pamięci? To opowieść o najbardziej wyrafinowanej propagandzie w dziejach. Historia geniuszu politycznego, boskiej legitymizacji i prawdy ukrytej w cieniu dziejów. Nasza historia zaczyna się około roku 1508 przed naszą erą. Egipt jest u szczytu potęgi. XVIII dynastia to dynastia wojowników. Jej założyciel Amose I zjednoczył kraj i brutalnie wypędził azjatyckich Hyksosów. Jego następcy poszerzyli granice imperium od Syrii na północy, aż po 4. kataraktę Nilu w Nubii na południu. Egipt pławił się w złocie podbitych ludów i daninach z całego znanego świata. W tym męskim, militarystycznym świecie rodzi się Hatszepsut. Nie była dzieckiem znikąd. Była księżniczką o najczystszej, błękitnej krwi. Jej ojcem był potężny faraon Totmes I, wielki wojownik, a jej matką była Ahmose, wielka królewska małżonka. To kluczowe. Hatszepsut była córką zarówno króla, jak i głównej królowej. Od najmłodszych lat była przygotowywana do roli, jaką kobiety z królewskiego rodu odgrywały w Egipcie. Nie była to rola bierna. Egipskie królowe nie były ozdobami haremu. Były kluczowymi postaciami w religii i państwie. Hatszepsut otrzymała najwyższy możliwy tytuł religijny dostępny dla kobiety. Boska małżonka Amona. To nie był pusty zaszczyt. W Tebach, religijnej stolicy imperium, Amon-Ra był królem bogów. Jego świątynia w Karnaku była centrum gospodarczym potężniejszym niż wiele państw. Posiadała ogromne połacie ziemi, 1000 poddanych, stada bydła i floty handlowe. Boska małżonka Amona była ziemską, rytualną partnerką Boga. W teorii jej rola polegała na uspokajaniu Boga podczas rytuałów, by ten mógł tworzyć i podtrzymywać wszechświat. W praktyce była prezesem gigantycznej korporacji świątynnej. Posiadała własny dwór, własne bogactwa i ogromny autorytet polityczny, niezależny od faraona. Hatszepsut od dziecka uczyła się, jak władać tą symboliką. Patrzyła, jak kapłani Amona stają się coraz potężniejsi, czasem nawet rzucając wyzwanie samemu faraonowi. Uczyła się teologii, polityki i ekonomii. Jej ojciec, Totmes I, zmarł, gdy była jeszcze bardzo młoda, miała może 12 lat. Tron, zgodnie z tradycją, nie mógł przejść na nią. Mimo że była jego najstarszą córką z głównego małżeństwa, była kobietą. Prawo do tronu przeszło na jej przyrodniego brata, syna drugorzędnej żony, który również nosił imię Totmes. Ten młodzieniec,
Znany nam jako Totmes II miał problem. Miał płeć, ale nie miał czystej krwi. Jego matka nie była wielką królewską małżonką. Aby zalegitymizować swoją władzę i połączyć się z czystą linią dynastyczną płynącą od Ahmose, Totmes II zrobił to, co było standardową praktyką w Egipcie. Poślubił swoją przyrodnią siostrę. Hatshepsut, ona miała błękitną krew, on miał męską płeć. Razem tworzyli idealną, boską parę. Hatshepsut, wciąż jako nastolatka, została wielką królewską małżonką. Jej mąż, Totmes II, był teraz faraonem. Ale źródła historyczne są niemal zgodne. Był człowiekiem słabym, chorowitym i prawdopodobnie niezbyt bystrym. Jego panowanie było krótkie. Trwało może kilkanaście lat i nieznaczące. Nie poprowadził żadnych wielkich kampanii wojennych. Nie zbudował wielkich monumentów. W tym czasie to Hatshepsut, jako boska małżonka Amona i wielka królewska małżonka o czystej krwi, prawdopodobnie już trzymała w rękach znaczną część realnej władzy. Była obecna na reliefach, aktywna w ceremoniach. Reprezentowała dynastię, mieli razem córkę Neferurę. Ale Hatshepsut nie dała mężowi syna. Gdy Totmes II zmarł młodo, około roku 1479 przed naszą erą, Egipt ponownie stanął przed problemem sukcesji. Faraon miał syna, ale nie z Hatshepsut. Miał go z pomniejszą żoną, kobietą z haremu o imieniu Iset. Ten chłopiec, również noszący imię Totmes, był zaledwie dzieckiem. Miał może 3 lata. Zgodnie z prawem to on był następcą. Mały Totmes III został koronowany na faraona. Jaką realną władzę mogło jednak sprawować 3-letnie dziecko? Imperium potrzebowało władcy. I tu na scenę wkracza Hatshepsut. Jako wielka królewska małżonka zmarłego króla, jako ciotka i jednocześnie macocha nowego, małego króla, a przede wszystkim jako boska małżonka Amona o najczystszej krwi, była naturalną i jedyną kandydatką na regentkę. To był standardowy scenariusz. Egipt to akceptował. Hatshepsut, teraz jako królowa regentka, miała zarządzać imperium w imieniu małego pasierba, dopóki ten nie osiągnie pełnoletności. Przez kilka pierwszych lat jej regencji wszystko odbywało się zgodnie z tradycją. Była przedstawiana jako królowa w kobiecych szatach. Na reliefach stała posłusznie za małym faraonem, jako jego opiekunka, wspierając jego autorytet. Ale Hatshepsut nie zamierzała być tylko tymczasowym zastępstwem. Nie zamierzała oddać władzy, którą wreszcie trzymała w pełni legalnie. Czuła, że Egipt pod jej rządami kwitnie. Była przekonana, że jest lepszym władcą niż jej chorowity mąż i o wiele lepszym niż 3-letnie dziecko. W jej umyśle zaczął kiełkować plan. Plan tak zuchwały, że graniczył z herezją. Zrozumiała, że aby utrzymać władzę, nie może być tylko regentką. Musi stać się królem, a żeby to zrobić, musiała przekonać całe imperium, że jej rządy nie są zamachem stanu, ale wypełnieniem boskiej woli. Hatshepsut miała władzę polityczną, ekonomiczną i religijną. Teraz potrzebowała tylko historii. Hatshepsut, królowa regentka, z każdym rokiem utwierdzała się w przekonaniu, że jest prawdziwym, prawowitym władcą Egiptu. Jej panowanie w imieniu małego Totmesa III było stabilne i skuteczne. Ale regentka to władza tymczasowa, dzierżona do czasu, aż prawdziwy władca dorośnie. Hatshepsut nie zamierzała oddać sterów imperium. Czuła, że Egipt pod jej kierownictwem kwitnie. Zrozumiała, że aby utrzymać władzę, nie może być tylko regentką. Musi stać się królem, a żeby to zrobić, musiała przekonać całe imperium, że jej rządy nie są zamachem stanu, ale wypełnieniem boskiej woli. Hatshepsut miała polityczną, ekonomiczną i religijną władzę. Teraz potrzebowała tylko historii, i to nie byle jakiej historii. Potrzebowała historii boskiej. Nie wiemy dokładnie, kiedy podjęła ostateczną decyzję, by zasiąść na tronie jako pełnoprawny faraon. Nie wiemy, czy planowała to od początku, czy też smak władzy, którą sprawowała jako regentka, tak ją urzekł, że nie chciała jej oddać. Wiemy jednak, że między 2. a 7. rokiem regencji małego Totmesa III wydarzyło się coś bezprecedensowego. Hatshepsut przestała być regentką. Dokonała transformacji. Z królowej stała się królem. To nie był prosty zamach stanu, gdzie siłą odsunęła małego faraona. To była mistrzowska kampania propagandowa, obliczona na legitymizację aktu, który był wbrew naturze, wbrew Maat, kosmicznemu porządkowi. Hatshepsut wiedziała,
że nie może po prostu odepchnąć Totmesa III, syna poprzedniego faraona. Potrzebowała narracji tak potężnej, by nikt nie śmiał jej zakwestionować. Zwróciła się do jedynej siły potężniejszej niż sam faraon – do bogów. Zaczęła od wzmocnienia swojego tytułu boskiej małżonki Amona. Ale to było za mało. Musiała udowodnić, że jej prawo do tronu nie pochodzi od męża, ale bezpośrednio od jej ojca, faraona Totmesa I. Zaczęła zlecać tworzenie inskrypcji, w których twierdziła, że to jej ojciec, jeszcze za życia, wyznaczył ją na następczynię. To był pierwszy krok w budowaniu jej narracji, ale nawet to nie wystarczyło. Największym i najbardziej fundamentalnym problemem była jej płeć. Faraon, ziemskie wcielenie Horusa, musiał być mężczyzną. Nie było to kwestią preferencji, ale teologii. Męskość faraona była synonimem siły i porządku. Hatszepsut rozwiązała ten problem w sposób genialny i bezczelny. Ogłosiła, że jej prawdziwym ojcem nie jest Totmes I. Był nim sam Bóg Amon-Ra, król bogów. Na ścianach swojej przyszłej, wspaniałej świątyni grobowej w Deir el-Bahari kazała wykuć historię swojego boskiego poczęcia. Reliefy te, niczym starożytny komiks, opowiadają mitologiczne wydarzenia, które miały wstrząsnąć Egiptem i na zawsze zalegitymizować jej rządy. Opowieść zaczyna się, gdy Bóg Amon-Ra ogłasza Radzie Bogów, że spłodzi władcę Egiptu. W otoczeniu innych bóstw Amon-Ra oznajmia, że nowym władcą będzie właśnie Hatszepsut. Następnie, by dokonać aktu poczęcia, przybiera postać jej ludzkiego ojca, faraona Totmesa I. Wchodzi do komnaty jej matki, królowej Ahmose. Znajduje ją śpiącą. Budzi ją swoim boskim zapachem i obejmuje. Amon-Ra składa królowej obietnicę, że urodzi wspaniałe dziecko o imieniu Hatszepsut, które będzie panować nad całym Egiptem. Po tym boskim akcie Bóg Stwórca Chnum o głowie barana zostaje wezwany, by ulepił na swoim kole garncarskim ciało małej Hatszepsut i jej Ka, czyli duszę. Wraz z nim bogini Heket, z głową żaby, bogini narodzin, prowadzi ciężarną królową Ahmosę, obiecując jej pomyślne przyjście na świat boskiego dziecka. Przesłanie było jasne i niepodważalne. Hatszepsut nie była zwykłą kobietą. Była córką Boga, zrodzoną z boskiego nasienia, by wypełnić boski plan. Jej prawo do tronu było starsze i silniejsze niż prawo jej pasierba, Totmesa III. Była wybranką bogów, stworzoną do rządzenia. Gdy ta propaganda zaczęła przenikać umysły kapłanów i ludu, Hatszepsut wykonała ostateczny, formalny krok. Około 7 roku panowania Totmesa III Hatszepsut koronowała się na faraona. Przyjęła pełną, 5-częściową tytulaturę królewską, która była zarezerwowana tylko dla męskich władców. Imię, które wybrała, było mistrzostwem politycznym i teologicznym – Maat-Kare. Oznaczało to sprawiedliwość, Maat jest duszą Ra. Tym imieniem mówiła światu: to ja jestem gwarantem kosmicznego porządku i boskiej sprawiedliwości, a nie chaosu. To było jej polityczne credo, wykute w tytulaturze. I wtedy zaczęła się jej fizyczna transformacja, a właściwie transformacja jej oficjalnego wizerunku. Na wszystkich oficjalnych wizerunkach, posągach, reliefach, inskrypcjach przestała być przedstawiana jako kobieta. Jej wizerunki zaczęły nabierać męskich cech, zniknęły kobiece kształty, zastąpił je umięśniony męski tors. Jej twarz, choć wciąż zachowująca pewną subtelność, stała się bardziej surowa, wyrazista. Zaczęła nosić wszystkie insygnia męskiej władzy. Ceremonialny kilt szendyt, który odsłaniał męskie nogi faraona. Nakrycie głowy Nemes, ściśle przylegające do głowy z symbolami kobry i sępa. A co najbardziej szokujące dla współczesnego obserwatora, sztuczną, plecioną brodę faraonów. Broda ta była symbolem męskości i boskiej władzy, noszoną przez władców, a nawet przez bogów, takich jak Ozyrys. Hatszepsut stała się mężczyzną, ale nie dla siebie. Stała się nim dla Egiptu. Rozumiała, że imperium nie zaakceptuje kobiety faraona w dosłownym sensie, ale mogło zaakceptować istotę boską, która, choć urodzona w kobicym ciele, teraz wypełniała męską, boską funkcję króla. Był to akt pragmatyzmu i głębokiego zrozumienia egipskiej teologii. Udowodniła, że płeć biologiczna jest mniej ważna niż płeć rytualna i boska. I co stało się z małym Totmesem III? To jeden z najbardziej fascynujących aspektów jej rządów.
Hatszepsut, w przeciwieństwie do wielu ambitnych władców z innych kultur, nie zabiła go. Nie wtrąciła do więzienia. Nie wygnała go z Egiptu, jak zrobiłaby to Wuzetian w Chinach. Gdyby miała podobną sytuację, zachowała go. Przez 22 lata Hatszepsut i Totmes III rządzili razem, w najbardziej niezwykłej koregencji w historii. Ona była starszym, dominującym władcą, królem. On był młodszym władcą, jej współregentem. Był nominalnie faraonem, choć w cieniu. Ta sytuacja była skomplikowana. Podczas gdy ona umacniała swoją władzę w polityce wewnętrznej i dyplomacji, on był szefem armii. Podczas gdy ona budowała i handlowała w sercu Egiptu, on uczył się rzemiosła wojennego, prowadząc kampanię w Nubii i na granicach Syrii. To była delikatna równowaga. Ona miała boską legitymację i poparcie potężnych kapłanów Amona. On miał wierność wojska i rosnące doświadczenie wojenne. Przez ponad 2 dekady ta równowaga utrzymywała się. Jej panowanie było złotym wiekiem. W przeciwieństwie do swoich przodków z XVIII dynastii, a także w przeciwieństwie do swojego następcy, Hatszepsut nie skupiała się na podbojach. Nie prowadziła wielkich wojen, które pochłaniałyby zasoby i życie. Wolała budować. Rozpoczęła program budowlany na skalę, jakiej Egipt nie widział od czasów budowniczych piramid 1000 lat wcześniej. Jej ambicje architektoniczne były ogromne, a jej celem było pozostawienie niezatartego śladu i ugruntowanie swojej pozycji jako prawowitego faraona. Odbudowywała świątynie zniszczone przez Hyksosów, naprawiała infrastrukturę. Ale jej największą obsesją był Karnak, dom jej ojca Amona w Tebach, który rozbudowała na niespotykaną skalę, Hatszepsut. Teraz już niekwestionowany faraon Matkare wiedziała, że jej boska propaganda musi zostać poparta namacalnymi dowodami. Słowa wykute w kamieniu były potężne, ale nic nie przemawiało do ludu i bogów tak mocno, jak czyste złoto i monumentalna skala. Jej celem stał się Karnak, serce kultu Amona, najświętsze miejsce w Egipcie. Chciała przebić wszystko, co zrobili jej przodkowie. Wzniosła tam wspaniałe pylony, czyli monumentalne bramy wejściowe do świątyni, które do dziś robią wrażenie. Zleciła budowę tzw. czerwonego sanktuarium, kaplicy z czerwonego kwarcytu, przeznaczonej na świętą barkę boga Amona. Ale jej najbardziej zuchwałym i spektakularnym wyczynem było wzniesienie 2 gigantycznych obelisków z czerwonego granitu. Nie były to zwykłe pomniki. Były to technologiczne i logistyczne cuda starożytnego świata. Kazała wykuć je jako monolity w kamieniołomach Asuanu, setki kilometrów na południe. Następnie te gigantyczne iglice, każda ważąca ponad 300 ton i mierząca niemal 30 metrów wysokości, tyle co 10-piętrowy, budynek musiały zostać załadowane na barki i spławione Nilem aż do Teb. To przedsięwzięcie logistyczne musiało paraliżować imperium. Wymagało pracy tysięcy ludzi i miesięcy precyzyjnego planowania. Inskrypcje chełpliwie głoszą, że cała operacja, od wydobycia po ustawienie obelisków w Karnaku, zajęła zaledwie 7 miesięcy. To tempo wręcz niewiarygodne. Gdy obeliski dotarły do Teb, ustawiono je pionowo w sercu świątyni. Ich wierzchołki, tak zwane piramidiony, Hatszepsut, kazała pokryć elektrum, naturalnym stopem złota i srebra. W egipskim słońcu lśniły jak 2 promienie boga Ra, widoczne z kilometrów, rzucając boski blask na całą stolicę. Był to jej dar dla ojca Amona, ale też nieustanne przypomnienie dla ludu, kto rządzi. Ale to wszystko było tylko preludium. Karnak był świątynią jej ojca. Hatszepsut potrzebowała własnej. Miejsca, które byłoby jej wiecznym testamentem, jej propagandową machiną wykutą w skale, jej arcydziełem. Wybrała miejsce magiczne. Po drugiej stronie Nilu, naprzeciwko Karnaku, w zatoce stromych pomarańczowych klifów pustyni. Miejsce to znane jest dziś jako Deir el-Bahari. Nazwała swoją świątynię Djeser Djeseru, najświętsza ze świętych. To absolutny cud architektury starożytnej. Dzieło tak nowoczesne i eleganckie, że wydaje się wyprzedzać swoją epokę o tysiąclecia. Jej architekci nie stworzyli typowej, masywnej, mrocznej budowli, jak inne egipskie świątynie. Zamiast tego zaprojektowali strukturę lekką, otwartą i idealnie zharmonizowaną z otoczeniem. Świątynia składa się z 3 rozległych tarasów, wznoszących się jeden nad drugim, połączonych monumentalnymi rampami.
Tarasy te są otoczone tysiącami idealnie regularnych, kwadratowych kolumn, które tworzą hipnotyzującą grę światła i cienia, niemal wtapiając budowlę w pionowe linie klifów za nią. To była świątynia poświęcona nie tylko Amonowi, ale także bogini Hathor, bogu Anubisowi i jej samej, jako deifikowanej władczyni, ale przede wszystkim Djeser Djeseru było jej autobiografią. Na ścianach tych tarasów, w setkach metrów kwadratowych reliefów, Hatshepsut kazała opowiedzieć swoją historię. To tam właśnie znajduje się słynna opowieść o jej boskich narodzinach, o tym, jak Amon przybrał postać jej ojca, by ją spłodzić. To była jej polisa ubezpieczeniowa na wieczność, wykuta w kamieniu. Ale jest tam też historia jej największego, najbardziej egzotycznego osiągnięcia. Osiągnięcia, które udowodniło jej geniusz nie jako wojowniczki, ale jako stratega ekonomicznego. W 9. roku swojego panowania Hatshepsut zorganizowała wyprawę, która przeszła do legendy. Była to misja handlowa do mitycznej krainy Punt. Nie wiemy dokładnie, gdzie leżał Punt. Historycy spierają się do dziś. Prawdopodobnie było to wybrzeże dzisiejszej Somalii, Erytrei, a może nawet Jemenu. Dla Egipcjan było to miejsce magiczne, kraina Boga, niemal jak mityczne Eldorado. Było to źródło najcenniejszych skarbów starożytności, przede wszystkim mirry i kadzidła, żywic aromatycznych, które dla Egipcjan były cenniejsze niż złoto. Były one zapachem bogów, niezbędnym w każdej świątynnej ceremonii. Poprzedni faraonowie próbowali tam dotrzeć, ale wyprawy były rzadkie i niebezpieczne. Hatshepsut postanowiła zorganizować największą misję handlową w historii. Wysłała flotę 5 wielkich oceanicznych statków, każdy o długości ponad 20 metrów. Wyprawa była niezwykle ryzykowna. Statki musiały być najpierw zbudowane i rozmontowane w Tebach, przetransportowane przez pustynię do portu na Morzu Czerwonym, a następnie ponownie złożone i zwodowane. Reliefy w Deir el-Bahari pokazują nam każdy etap tej misji z reporterską dokładnością. Widzimy statki, wiosłujących marynarzy i żołnierzy eskorty. Widzimy ich przybycie do Puntu. Egzotyczny krajobraz, okrągłe chaty na palach, dziwne ptaki i zwierzęta, takie jak żyrafy i pawiany. Widzimy kontakt z lokalnymi mieszkańcami. Reliefy przedstawiają władcę Puntu, Parachu i jego żonę, królową Ati, przedstawioną, co ciekawe, jako niezwykle korpulentna kobieta, co mogło być oznaką bogactwa lub po prostu realistycznym portretem. Egipcjanie wymieniają swoje towary, biżuterię, broń, chleb na skarby Puntu, a potem widzimy triumfalny powrót. Statki uginają się pod ciężarem skarbów. Egipcjanie przywieźli nie tylko mirrę i kadzidło. Przywieźli złoto, heban, kość słoniową, skóry panter, egzotyczne zwierzęta i samych mieszkańców Puntu, którzy przybyli złożyć hołd faraonowi. Ale Hatshepsut zrobiła coś jeszcze, coś absolutnie bezprecedensowego. Kazała przywieźć żywe drzewka mirrowe, 31 sadzonek, starannie zapakowanych w koszach wraz z korzeniami i ziemią. Był to pierwszy w historii udokumentowany transport zagranicznych, egzotycznych roślin na taką skalę. Te drzewka zostały zasadzone na tarasach jej świątyni Djeser Djeseru, tworząc pierwszy na świecie ogród botaniczny. Hatshepsut mogła teraz osobiście składać swojemu ojcu Amonowi ofiarę z miry, wyhodowanej w jego własnej świątyni. Wyprawa do Puntu była jej największym triumfem. Była to czysta propaganda sukcesu. Udowodniła, że potrafi przynieść Egiptowi bogactwo i boskie dary nie przez brutalną wojnę, ale przez handel, dyplomację i eksplorację. U jej boku przez cały ten czas stał mężczyzna, który nie był faraonem, a którego imię pojawia się w źródłach częściej niż imię wielu królów. Senenmut. Był to człowiek znikąd. Prawdopodobnie syn prostych urzędników z prowincji. Hatshepsut, która miała oko do talentów, wyniosła go do najwyższych godności w państwie. Senenmut zgromadził w swoich rękach ponad 80 różnych tytułów. Był głównym architektem Deir el-Bahari, zarządcą gigantycznych dóbr Amona, a także nauczycielem i opiekunem jej jedynej córki, księżniczki Neferure. Jego pozycja była tak wyjątkowa, że pozwolono mu umieścić swój wizerunek w samej świątyni Hatshepsut, ukryty za drzwiami, co było niesłychanym przywilejem. Ich relacja była przedmiotem plotek, nie tylko współcześnie.
W jednej z jaskiń niedaleko Deir el-Bahari znaleziono nieoficjalne, wręcz obsceniczne graffiti, naszkicowane prawdopodobnie przez robotników. Przedstawia ono postać w stroju faraona, choć z kobiecymi cechami, i mężczyznę w dwuznacznej, intymnej pozie. Czy to była Hatshepsut i Senenmut? Niezależnie od tego, czy byli kochankami, Senenmut był jej najbliższym powiernikiem i wykonawcą jej woli. Zbudował dla siebie wspaniały, nigdy nieukończony grobowiec, tuż pod jej świątynią, jakby chciał być blisko niej even po śmierci. Ale pod koniec jej panowania Senenmut nagle znika ze źródeł. Nie wiemy, czy popadł w niełaskę, czy zmarł śmiercią naturalną. Jego historia urywa się równie nagle, jak się zaczęła. Podobnie zresztą jak historia jej ukochanej córki, Neferure, która również znika z zapisków i prawdopodobnie umiera młodo, zanim jej matka odeszła. Hatshepsut, choć otoczona luksusem i boską propagandą, musiała być pod koniec życia osobą samotną. Przez 22 lata Hatshepsut rządziła w pokoju i dobrobycie. Egipt prosperował pod jej rządami, a jej propaganda geniuszu i boskiego przeznaczenia była widoczna w każdym wspaniałym monumencie, który wzniosła. Jej pasierb, Totmes III, dorastał w jej cieniu. Nie był jednak biernym obserwatorem. W przeciwieństwie do macochy, szkolił się na wojownika, stając się jednym z największych dowódców wojskowych, jakich Egipt kiedykolwiek widział. Prowadził kampanie w Nubii i na granicach Syrii, zdobywając doświadczenie i, co kluczowe, lojalność armii. Hatshepsut i Totmes III. Król i młodszy król, kobieta i mężczyzna, władca boskich narodzin i dowódca wojsk. Ta niezwykła koegzystencja trwała przez ponad 2 dekady, stanowiąc jeden z najbardziej stabilnych okresów XVIII dynastii. Około roku 1458 przed naszą erą Hatshepsut umiera. Miała prawdopodobnie około 50 lat. Współczesne badania naukowe, zwłaszcza te z 2007 roku, które doprowadziły do identyfikacji jej mumii, dostarczyły nam pewnych informacji o jej życiu i śmierci. Mumia odnaleziona w skromnym grobie KV60 w Dolinie Królów, a zidentyfikowana dzięki badaniom DNA i jednemu odnalezionemu zębowi, który idealnie pasował do pudełka z jej imieniem, sugeruje, że Hatshepsut była otyła, cierpiała na cukrzycę, miała poważne problemy z zębami i prawdopodobnie zmarła na raka kości, który dał przerzuty. Odeszła śmiercią naturalną, co wcale nie było normą wśród faraonów. Jej śmierć, cicha i prawdopodobnie wyczekiwana, zakończyła jedno z najbardziej niezwykłych panowań w historii Egiptu. Tron bez żadnych problemów przejął jej pasierb, teraz już dorosły, zaprawiony w bojach, doświadczony wódz. Totmes III. I tu zaczyna się druga, mroczna część tej historii. Część, która na tysiące lat pochłonęła Hatshepsut w mrok zapomnienia. Totmes III okazał się być jednym z największych faraonów wojowników. Nazywa się go Napoleonem starożytnego Egiptu. W ciągu swojego długiego panowania odbył 17 zwycięskich kampanii wojennych, rozszerzając imperium do jego najdalszych, największych w historii granic. Jego armia podbijała Syrię i Lewant, umacniając egipską dominację. Przez pierwsze lata swojego samodzielnego panowania Totmes III wydawał się szanować pamięć macochy. Jej posągi stały, jej imię widniało na świątyniach. Być może był jej wdzięczny za to, że zapewniła mu stabilne królestwo i wyszkolenie wojskowe. Ale potem, około 20 roku jego samodzielnych rządów, czyli ponad 2 dekady po jej śmierci, coś się zmieniło. Nastąpił zwrot w polityce państwowej. Totmes III wydał rozkaz. Rozpoczęło się systematyczne państwowe wymazywanie Hatshepsut z historii. To była najbardziej zorganizowana i precyzyjna kampania Damnatio Memoriae, potępienia pamięci, w dziejach Egiptu. To nie był akt ślepej furii czy osobistej zemsty. To była precyzyjna, niemal chirurgiczna operacja prowadzona z chłodną kalkulacją. Robotnicy, uzbrojeni w dłuta i młoty, weszli do Karnaku i Deir el-Bahari. Metodycznie, centymetr po centymetrze, skuwali jej imię w kartuszach, owalnych obramowaniach, w których pisano królewskie imiona. Wygładzali jej twarz z reliefów, zastępując ją wizerunkiem jej ojca, męża lub własnym. Jej wspaniałe obeliski w Karnaku obmurowano, by nikt nie mógł ich zobaczyć. Tysiące jej posągów, przedstawiających ją jako męskiego faraona, rozbito rytualnie na kawałki.
Fragmenty tych monumentalnych rzeźb, dłonie, nogi, torsy, głowy ze sztuczną brodą, wrzucono do specjalnego wykopanego w skale dołu w pobliżu jej świątyni. Był to akt nie tyle zniszczenia, ile wygnania, usunięcia jej z porządku świata, tak aby nie mogła ani żyć w zaświatach, ani być czczona na ziemi. Jej imię miało nigdy więcej nie paść. Dlaczego? Dlaczego Totmes III czekał 20 lat? Historycy przez lata sądzili, że była to zemsta upokorzonego pasierba, który nienawidził kobiety, która zabrała mu tron. Ale prawda wydaje się bardziej złożona i bardziej egipska. Prawdopodobnie nie chodziło o osobistą nienawiść. Chodziło o Maat, o kosmiczny porządek. Dopóki Hatshepsut żyła, jej propaganda boskiego pochodzenia działała. Dzięki boskiemu poczęciu i jej męskiej posturze mogła być faraonem bez naruszania Maat. Ale po jej śmierci fakt, że kobieta rządziła jako król, stał się dla potomnych precedensem, który mógł zachwiać stabilnością dynastii. Totmes III miał własnego syna, Amenhotepa II, którego chciał bezpiecznie osadzić na tronie. Istnienie precedensu, w którym kobieta mogła przejąć władzę i rządzić jako król, było zagrożeniem dla patriarchalnego modelu faraona. Co by było, gdyby każda ambitna księżniczka próbowała powołać się na przykład Hatshepsut? Aby uniknąć przyszłych problemów z sukcesją, należało usunąć dowody, że taka anomalia mogła w ogóle istnieć. Totmes III pod koniec swojego życia postanowił naprawić historię. Postanowił przywrócić Maat. Wymazując Hatshepsut, nie mścił się na niej w sensie osobistym. On usuwał anomalię, która mogła zagrozić jego dynastii w przyszłości. W oficjalnej historii Egiptu 22 lata jej panowania miały zostać włączone do jego własnych rządów. Tak, jakby nigdy nie istniała. Prawie mu się udało. Jej imię zniknęło na 3000 lat. Przez całe tysiąclecia jedynymi żeńskimi faraonami, o których wspominały nieliczne źródła, były Sebekneferu i Tauzert, te, które rządziły pod koniec swoich dynastii w czasach chaosu, co dla Egipcjan było dowodem, że rządy kobiet przynoszą nieszczęście. Hatshepsut, ta, która rządziła w dobrobycie, została zapomniana. Dopiero w XIX wieku, wraz z narodzinami egiptologii, jej historia zaczęła wychodzić na światło dzienne. Pierwsi egiptolodzy, jak Jean-François Champollion, tłumacz hieroglifów, byli zdezorientowani. Zauważali dziwne inskrypcje, gdzie żeńskie zaimki, ona, jej, były używane w odniesieniu do męskich tytułów faraonów. Coś się nie zgadzało. W 1853 roku francuski egiptolog Auguste Mariette odkrył zasypany dół w pobliżu Deir el-Bahari, pełen tysięcy kawałków potłuczonych posągów. Składając je w całość, ku swojemu zdziwieniu, ukazały się mu monumentalne rzeźby przedstawiające kobietę w męskim stroju faraona, ze sztuczną brodą. Odkryto Djeser Djeseru, jej wspaniałą świątynię, która była jej autobiografią wykutą w kamieniu. Oczyszczone z piasku reliefy, raz za razem, opowiadały historię królowej, która została królem. Hatshepsut, królowa, która stała się królem, została wymazana przez ludzi, ale ocalona przez kamień i pustynny piasek. Jej historia to nie tylko opowieść o ambicji i władzy. To dowód na to, że nawet jeśli potężni mężczyźni spróbują wymazać twoje dziedzictwo, prawda, choć ukryta w cieniu dziejów, w końcu znajdzie drogę na światło. A jej rządy pozostają świadectwem, że prawdziwa władza nie zależy od płci, ale od inteligencji, wizji i umiejętności rządzenia. Dziękujemy za obejrzenie naszego dokumentu. Geniusz polityczny Hatshepsut polegał na propagandzie, a jej dziedzictwem jest architektura, a nie wojna. Co myślicie o jej bezkrwawej drodze do władzy? Czy była większym strategiem niż ci, którzy polegali na mieczu? Dajcie znać w komentarzach, jeśli chcecie poznać więcej historii potężnych kobiet, które rzuciły wyzwanie swojemu światu i odkryć więcej prawdy ukrytej w cieniu dziejów. Zasubskrybujcie kanał Władczynie i kliknijcie dzwonek, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Do zobaczenia.